7 miesięcy temu Polska zyskała połączenie Zatoki Gdańskiej z Zalewem Wiślanym poza kontrolą Rosji. Cel jest jednak o wiele bardziej ambitny i wiąże się z Elblągiem. Spór o port w Elblągu i o to, kto ma pogłębić kluczowy 900-metrowy odcinek toru wodnego na rzece Elbląg, ciągnie się od wielu miesięcy, a ostatnio tylko się zaostrza. Cześć, nazywam się Marcin, a to jest kanał Wasze Forum Dialogu. Dziś Was serdecznie zapraszam na materiał o porcie w Elblągu. 3 pytania, jakie zawarłem w tym materiale to: historia portu, jakie strategiczne znaczenie ma port w Elblągu dla Polski oraz czy rząd i samorząd dojdą do porozumienia w wykopaniu 900-metrowego odcinka. Zapraszam serdecznie. Morskie tradycje Elbląga sięgają najstarszej przeszłości tego miasta. Początkowo pomyślność Elbląga związana była z rozwojem handlu morskiego w strefie hanzeatyckiej. Obejmowała ona obszar w basenie Bałtyku i Morza Północnego. Wymiana handlowa z krajami należącymi do Hanzy przekraczała 90% globalnych obrotów. Z racji swego położenia nad rzeką Elbląg, mającą położenie z Wisłą, Elbląg był obok Gdańska głównym portem morskim dla ziem polskich. Był też jednym z ośrodków polityki morskiej królów polskich. W okresie rządów pruskich i niemieckich w 1772–45 rozwinął się w Elblągu przemysł stoczniowy. W roku 1837 powstały zakłady Chișau, które z biegiem lat przekształciły się w największy koncern w Prusach Wschodnich. W roku 1900 firma zatrudniła 3000 pracowników. Produkowano m.in. maszyny parowe, lokomotywy, statki specjalne handlowe i wojenne, głównie torpedowce i łodzie podwodne dla Kriegsmarine, głównie na eksport. Odbiorcami było 13 państw głównie europejskich oraz Chin, Japonia, Argentyna, Brazylia i USA. W okresie międzywojennym wzrost znaczenia elbląskiego portu nastąpił w latach 30. Największy obrót odnotowano w 1936 roku. 500 000 ton przez port eksportowano węgiel, koks, żelazo, pasze, materiały budowlane, nawozy, importowano zboże, mąkę, tytoń, elementy maszyn. Było to wynikiem poprawy koniunktury gospodarczej i nakręcania przez III Rzeszę spirali zbrojeń. Podczas II wojny światowej w stoczni Chișau intensywnie produkowano łodzie podwodne, łodzie torpedowe i inne. Łącznie w latach 1885–45 we wszystkich zakładach Chișau wyprodukowano 1634 statków różnych typów. W roku 1945 Elbląg powrócił do Polski. Splot wielu czynników sprawił, że miasto pomimo prób tuż po wojnie i w latach 60. nie mogło powrócić do swojej dawnej roli portu morskiego. Ignorowanie przez ZSRR układu z Polską z 1945 roku, który gwarantował polskim statkom żeglugę przez rosyjską część zalewu i cieśninę pilawską, wyeliminowało port z wymiany międzynarodowej. Żaden z polskich portów nie był w takiej sytuacji. W wyniku zmiany sytuacji politycznej, restrukturyzacji gospodarki oraz działań samorządu powstały warunki do zmiany tego stanu rzeczy. Na przestrzeni lat 90. miasto podjęło działania mające na celu reaktywowanie elbląskiego portu. Uaktualniono granice portu, utworzono morskie przejście graniczne, w którym funkcjonują wszystkie placówki niezbędne do obsługi ruchu towarowego i pasażerskiego. W porcie funkcjonuje Straż Graniczna, Urząd Celny, kapitan portu, zarząd portu. Od 1993 roku nastąpiło ożywienie przewozów towarowych i pasażerskich. Jakie strategiczne znaczenie ma port w Elblągu dla Polski? Port w Elblągu może mieć strategiczne znaczenie dla gospodarki narodowej i być 4. polskim portem morskim. Szacuje się, że około 1000 jednostek, które obecnie zawijają do portów w Gdańsku i Gdyni, będzie mogło wchodzić do portu w Elblągu. Potencjalne korzyści, jakie Elbląg będzie miał z powstania przekopu Mierzei Wiślanej, przede wszystkim to uzyskanie swobodnego, suwerennego dostępu Elbląga i portów z Zalewu Wiślanego do Morza Bałtyckiego. Dzięki temu nastąpi ożywienie gospodarcze miasta i regionu. Dotyczy to przede wszystkim sektora gospodarki morskiej, usług transportowo-logistycznych, rybołówstwa i turystyki. Otwarcie zalewu do żeglugi niechybnie sprawi, że pojawią się turyści z Unii Europejskiej, a obecnie nawet wschodnich nie ma. Droga morska z Elbląga do Trójmiasta skróci się o 94 km. Port morski Elbląg dostępny będzie dla wszystkich jednostek o zanurzeniu do 4,5 metra, długości do 100 metrów, szerokości do 20 metrów, co niewątpliwie zwiększy wymianę towarową. Nastąpi zwiększenie możliwości przeładunkowych portu do co najmniej 3,5 miliona ton rocznie, co jest o około 3 milionów ton więcej niż obecnie. To pociągnie za sobą rozszerzenie współpracy handlowej z portami basenu Morza Bałtyckiego. Przede wszystkim z Gdańskiem. Na przestrzeni dziejów oba porty prowadziły morderczą rywalizację, teraz pora na współpracę. W przyszłości może być ona coraz owocniejsza. Śluza w kanale żeglugowym przekopu Mierzei ma dno 6,5 metra poniżej poziomu morza.
Jeśli więc pogłębi się odpowiednio tor wodny i rzekę Elbląg, to większe statki dotrą do Bałtyku, do Elbląga. Mogłyby tu zawijać także fidery. Szacuje się, że 500 statków, które teraz obsługiwane są w porcie Gdańsk, mogłoby dostarczać towary do Elbląga. Nie znaczy to, że Elbląg zapomni o swoim tradycyjnym kierunku wschodnim. Wojna na Ukrainie przecież się skończy, a wtedy nastąpi wzrost efektywności transportu w relacji Elbląg-Kaliningrad przez zastosowanie większych jednostek. Jakie strategiczne międzynarodowe znaczenie ma port w Elblągu? Program inwestycyjny NATO w dziedzinie bezpieczeństwa podstawą rozwoju sojuszniczej infrastruktury obronnej, realizacja stosownych zobowiązań wynikających z programu SIP już sprzyja i będzie sprzyjała rozwojowi konkurencyjnej bazy portowej w Polsce. W związku z czym przyczyni się także do rozwoju europejskiej bazy technologiczno-przemysłowej sektora obronnego. Argument ten wpisuje się w promowaną przez instytucje wspólnotowe oraz Europejską Agencję Obrony koncepcję tworzenia wspólnego i konkurencyjnego w skali globalnej europejskiego rynku wyposażenia obronnego. Sprawy bezpieczeństwa w ramach resortu gospodarki skupiają się obecnie na realizacji bezpieczeństwa gospodarczego. Jednym z zadań jest więc dywersyfikacja źródeł i kierunków dostaw nośników energii oraz rozbudowy infrastruktury sieciowej kraju. W ten kierunek wpisuje się rozbudowa infrastruktury portów. Istnieje więc szansa na rozwój morskiego portu Elbląg. Zadaniami szczególnie ważnymi dla bezpieczeństwa państwa, a realizowanymi m.in. przez Ministerstwo Gospodarki są również zapewnienie potrzeb obronnych państwa w tym zakresie przygotowania gospodarki do funkcjonowania w warunkach zagrożenia bezpieczeństwa i w czasie wojny, zapewnienie bezpieczeństwa międzynarodowego łańcucha dostaw towarów o znaczeniu strategicznym i skutecznej kontroli obrotu wytwarzanymi w kraju oraz importowanymi towarami. Te dwa zagadnienia nie dają cienia wątpliwości, iż idea dostępu do morza portu Elbląg jest realizacją tych celów, jak również stanowi polską rację stanu. Z powodu kryzysu krymskiego sytuacja wschodnioeuropejska uległa zmianie, niestety na niekorzyść. W rezultacie pojawił się mocny polityczny argument przemawiający za tym, aby budować nowy kanał otwierający portowi Elbląg dostęp do morza. Rosja blokuje swobodny przepływ polskim jednostkom pływającym przez swoją cieśninę. Mamy zatem pewną niezgodność o charakterze międzynarodowym i niechęć do jej rozwiązania ze strony rosyjskiej. Brak zgody na udostępnienie rosyjskiej cieśniny dla potrzeb polskiego portu Elbląg świadczy o tym dobitnie. Zatem powstają nowe zagrożenia w Europie, które są jednocześnie dużym zagrożeniem dla pokoju światowego. Polska od wielu już lat domaga się rozbudowy infrastruktury obronnej NATO na wschodnich rubieżach. Zgoda na wybudowanie tak potrzebnego kanału umożliwiałaby zwiększenie gotowości do przyjmowania sił wzmocnienia ze strony sojuszu. Wschodnie granice Polski, a zarazem obszaru NATO pozbawione są teraz silnie rozbudowanej sojuszniczej infrastruktury obronnej. Dlaczego rząd i samorząd nie mogą dojść do porozumienia w sprawie portu w Elblągu? Skąd wziął się problem? Z tego, że rząd nie chce pogłębić ostatnich około 900 metrów toru wodnego na rzece Elbląg, który jest własnością Skarbu Państwa. To inwestycja niezbędna, aby do elbląskiego portu mogły wpływać większe jednostki i aby wykorzystać szansę, jakie daje przekop Mierzei Wiślanej i bezpośredni dostęp do morza. Rząd dziś chce dokapitalizować miejską spółkę Zarząd Portu Morskiego kwotą do 100 milionów złotych. Przeznaczyć te pieniądze na realizację swojego zadania w zamian za przekazanie większościowego pakietu udziałów w spółce. W ten sposób oddany zostanie za darmo port i Elblążanie utracą wpływy w miejskiej spółce. Dlaczego aktualna propozycja rządu jest nieuczciwa? Środki, które proponuje rząd, to 100 milionów złotych. Kwota ta nie jest sprecyzowana, może być to 1 milion, 10 milionów czy 50 milionów. Nie jest faktycznie przeznaczona na rozwój portu, a na dokończenie zadania, które i tak musi zrealizować rząd. Pogłębienie toru wodnego na całym odcinku rzeki jest zadaniem rządu, bowiem tor jest jego własnością. To tak, jakby prezydent w zamian za naprawę drogi, która należy do miasta, a prowadzi do dużej firmy, zażądał od jej właściciela 51% udziału w firmie. Dlaczego samorząd sam nie może pogłębić tych ostatnich 900 metrów? Ponieważ jest to zadanie rządu i prezydent miasta, bez względu kto by nim nie był, nie może wydać na to zadanie środków z miejskiego budżetu. Będzie to złamanie prawa i dyscypliny finansów publicznych, za co grożą konsekwencje prawne. Dlaczego rząd nie chce pogłębić toru wodnego na rzece Elbląg do końca? Nie ma żadnego merytorycznego uzasadnienia tej decyzji. Trudno więc nie odnieść wrażenia, że jest to jedynie decyzja polityczna, a problem ma być kartą przetargową w nadchodzących wyborach. Ile do tej pory elbląski samorząd przeznaczył na rozwój portu?
ponad 100 milionów złotych. Samorząd Elbląga od samego początku podejmował działania zmierzające do tego, aby port stał się jednym ze strategicznych punktów na morskiej mapie Polski. Elbląski port jest w tej chwili przygotowany na przyjmowanie statków zarówno towarowych, jak i pasażerskich oraz tak zwaną białą żeglugę. To straci samorząd, oddając port Skarbowi Państwa. Kontrolę nad portem, majątek mieszkańców, których wartość jest dużo większa niż propozycja rządu, wpływ na bieżące funkcjonowanie i na dalszy jego rozwój. Tak jak to jest w przypadku elektrociepłowni należącej do Energa Kogeneracja, gdzie nie ma wpływu na ceny ciepła dla mieszkańców. Jakie korzyści ma Skarb Państwa, przejmując elbląski port na proponowanych zasadach? Praktycznie za darmo otrzymuje majątek i ma kontrolę nad spółką, może sprzedawać i łączyć się z innymi firmami. Posłuchajmy, jakie zdanie mieszkańcy miasta Elbląg mają na temat portu. Bardzo byśmy chcieli, żeby ten port był, bo czekaliśmy już na to tyle lat. Oczywiście jestem za tym postulatem, żeby Elbląg stał się 4. portem Rzeczpospolitej. Powinien być, jak najbardziej. Uważam, że to będzie szansa na rozwój Elbląga, no i oczywiście powinien zostać 4. portem Rzeczpospolitej. Trudno to określić. Jeśli Elbląg miałby mieć z tego jakieś korzyści, no to jak najbardziej byłabym za. Powinien stać się. Oczywiście, że tak. Naturalnie. Bo po to nie, że ja była przekopywana, żeby port powstał i ludzie korzystają z tego. W moim mniemaniu port będzie miał walor tylko i wyłącznie turystyczny, ale na pewno dla miasta jest to wartość dodana. Dziękuję bardzo za obejrzenie mojego materiału. Zapraszam serdecznie do subskrypcji naszego kanału oraz do zostawienia łapek w górę. Hej!